Cześć moi drodzy, witam serdecznie Was w ten mroźny dzień. Mamy -1, no nie jest aż tak zimno, ale wiecie. Dzisiaj zajmiemy się montażem TSDZ-2, tego oto zestawu, co tutaj mam. Jest to 48V zestaw 500W z wyświetlaczem LCD VLCD5. Zestaw ten zamontuję sobie w swoim Cubie. Jak wiecie, ja w Cubie do teraz miałem zamontowanego Bafanga 750 BBS02. Zdemontowałem wszystko, co potrzeba. Jak widzicie, rowerek już jest gotowy do zakucia. Ściągnąłem silnik. Zostawiłem tylko czujnik prędkości z Bafanga, ale prawdopodobnie go ściągnę, jeżeli będzie mi kolidował z czujnikiem z TSZ-2. Jeżeli nie da się radę z boku zamontować, to zostawię. To jest mój rower testowy. Testowałem na nim różne silniki, jak i kasety, czy teraz Alfa 8. To jest mój taki rower podstawowy, ale też i testowy, więc podejrzewam, że TSDZ-2 nie będzie ostatnim silnikiem, jaki będę testował na tym rowerze, więc okablowanie zostawiam, żeby później, w razie czego, wszystko szło sprawnie. Robiłem już unboxing tego zestawu, więc teraz tylko pokrótce pokażę, co zawiera zestaw i zabieramy się za elektryfikację. Wyciągnijmy sobie wszystko, żeby ładnie nam tu się działo. Bandanę dostajemy taką w prezencie. Czy co, ja to sobie postawię z boku i będę na stół wyciągał. Wyświetlacz VLCD5. Oczywiście silnik z logo sprzedawcy. Do tego dojdziemy za chwilę. Klamki. Rzecz jasna, ja ich nie będę zakładał, ponieważ ja mam hydrauliki, to jest do linek, ale są w zestawie. Pilot do sterowania. Czujnik prędkości. Manetka kciukowa. Oczywiście korby. Oczywiście instrukcja. No i konektory do podłączeń baterii. I jeszcze oczywiście klucz, który dostajemy w gratisie do dokręcenia zestawu już na rowerze. To zawiera cały zestaw. Zestaw taki, słuchajcie, możecie nabyć poprzez link w opisie. Świetny sprzedawca. Sprzęt, słuchajcie, jest na miejscu tutaj, w magazynach w Warszawie. Kupujecie dzisiaj, jutro, pojutrze macie go u siebie. Z tego względu, że naprawdę wszystko mają na magazynach. Wierzcie mi, ja ten zestawik dostałem w ciągu 3 dni roboczych. Naprawdę, 3 dni robocze. Kurier przyniósł mi pod drzwi, słuchajcie. Jeszcze raz mówię, link macie w opisie. Zerknijcie, bo warto. Dobra, zabieramy się za konwersję. Zanim oczywiście przejdziemy, słuchajcie, do montażu, zobaczcie, tutaj razem z zestawem dostajemy taką fajną instrukcję, gdzie macie dosłownie wszystko. Macie ją po angielsku i po chińsku oczywiście, ale naprawdę nie trzeba. Macie kolorowe obrazki pokazane, co, jakiej kolejności robić. Widzicie, tu odkręcamy to, zakładamy to, tu. Wszystko macie ekstra, wszystko pokazane, krok po kroku. Każdy sobie poradzi na pewno wyśmienicie, a warto to mieć na uwadze, bo nie każdy sprzedawca daje taką instrukcję, nie każdy producent też daje taką instrukcję montażu i trzeba się posiłkować takimi filmami jak ja, do których serdecznie zresztą zapraszam. To oczywiście założymy silnik, nie? Ściągniemy sobie tą nakrętkę. Teraz ściągamy to jarzębko. Proponuję też dla własnej wygody ściągnąć podporę. Jest to podpora, żeby silnik nam się po prostu na osi nie obracał. Będzie nam wygodnie włożyć. Tu trzeba linkę, jeżeli linka Wam tu przechodzi, to trzeba ją troszeczkę popuścić. No. Teraz najtrudniejszy moment to będzie założyć tą podporę, bo ją trzeba tutaj z tyłu. Jak widzicie, ja tu mam bardzo mało miejsca, więc pokażę Wam, jak już zamontuję tą podporę. Ona idzie w ten oto sposób. W ten oto sposób idzie. Tam. Ją po prostu trzeba złapać. Pokażę Wam, jak już założę, bo z kamerą to ciężko, także działa. No i już tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, tu jest taka ta podpórka. Ja ją jeszcze muszę dociągnąć, żeby tutaj ładnie doszła. Ona tu i tutaj się trzyma taką śrubką. Dzięki temu to nie obraca Wam się tak jak Bafang na przykład ma problemy, na przykład tak tutaj nie dokręciliście.
to bafang się potrafi obkręcić. Tutaj macie stópkę, może się wydawać, że ona jest w powietrzu, ale ona jest oparta tu, tak na tym spawie tam. Teraz tą nakrętkę sobie poluzuję z tego względu, że ją tylko tak wkręciłem właśnie, żeby tą blokadę sobie przykręcić. Teraz oczywiście zakładamy to jarzmo. To zakładamy w ten oto sposób. O, tak. Z tyłu podkładamy takie podkładeczki dystansowe. Z tej strony to samo. Tutaj możecie zobaczyć, jest przewód hamulcowy. Ja niestety nie mogę go tamtędy puścić, bo tam jest zbyt mało miejsca i musi niestety być tutaj, ale to nie przeszkodzi w niczym. Się go tu ładnie ułoży i będzie ok. Dobra, dokręćmy. Teraz na sam koniec nakrętka. Bierzemy dołączony klucz. Cyk. Cyk. I już mamy zamontowany. Teraz ten przewód hamulcowy możemy sobie tu, tak ładnie, niech sobie tam będzie. Teraz zakładamy korby. Dejmiecie zestaw, słuchajcie, korby, stare korby, to musicie po prostu ze starych korb po prostu ściągnąć tylko i wyłącznie same pedały, przekręcić je na te korby tutaj, będą wyśmienicie pasować. Ja tego robić nie będę, ponieważ korby od Bafanga pasują do TSDZ 2, spójrzcie, bez najmniejszego problemu, także wykorzystam tylko nowe śrubki. Oczywiście nie pomylcie się przy zakładaniu, nie? Z tyłu macie nabite L, tak samo jest u mnie, L i R, czyli prawa strona, czyli jak patrzycie sobie na rower o tak, czyli po tej stronie musi być L. Bierzemy L, wkładamy L. Cyk. Aha, starczy. Idziemy na drugą stronę. Załóżmy sobie łańcuch. Nie widzę. Jest założony. I wszystko nam działa. To generalnie najtrudniejszą część, jeżeli chodzi o montaż silnika, mamy za sobą. W porównaniu na przykład do Bafanga, montaż tego silniczka jest nieco bardziej trudny, ale nie trudny, bez przesady. Ze względu na tą stopę, która utrudnia montaż, ale jest też i wielką zaletą TSDZ 2, ponieważ Bafang miał tendencję do obrotu, jak wiecie, on potrafił się odkręcić, zwłaszcza te mocniejsze modele 750, nie wiem jak Hadek 1000 W, ale 750 potrafiła się odkręcić, ja sam raz tak miałem, bo tam wiecie, tam macie nakrętkę i kontrnakrętkę i nic praktycznie poza tym jarzmem i to się wszystko, wiecie, na osi ruszało, jak było za słabo dokręcone, nawet jak mocno było dokręcone, tam duży moment jest, potrafiło to po prostu wyluzować silnik, nie? Ludzie niektórzy sobie robili jakieś takie blokady, a tu macie to w standardzie. Po prostu jest podparte z tyłu i nie ma bata, żeby to się obróciło. Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. Także to jest wielka zaleta. Dobra, montujmy teraz elektrykę. Przyszła pora na zamontowanie czujnika prędkości. Jak widzicie, ja tutaj mam czujnik od Bafanga i ja go zostawię. Tu jest czujnik prędkości od TSDZ. Początkowo chciałem go założyć tutaj niżej. Niestety przewody są tak krótkie, bo podłączamy go, słuchajcie, tutaj do tego, zobaczcie, on jest taki króciutki. Tu by mi bardziej pasował. Ale podłączę go tutaj, zaraz koło czujnika tego od Bafanga. Już nie będę go ściągał, bo nie mam sensu go ściągać, bo ten z kolei muszę zamocować tu, bo tu byłoby zbyt za daleko do szprych, z tego względu, że ten czujnik nie ma takiej jakby regulacji, jakby takiej, wiecie, w tą stronę, żeby mógł sobie do szprych zbliżyć.
tak jak Bafang. Bafang na przykład ma tak, że on ma, można sobie zbliżyć, dlatego jest tak troszeczkę dalej, ale tego zamontuję tutaj, słuchajcie, i odległość będzie idealna. Odległość między magnesem a czujnikiem powinna być w granicach 10 do 15 mm, żeby nie było. Wszystko zgodnie z instrukcją możecie zobaczyć. Widzicie? Tu macie napisane 10 do 15 mm. I taka odległość tutaj będzie zachowana. Zamontuję i Wam pokażę, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja myślę, że w ten sposób będzie najlepiej, tylko trzeba uważać, żeby tutaj około nie haczyło. Albo w ten sposób będzie chyba bezpieczniej. Ostatecznie tak to wygląda. Idealnie, jak widzicie, magnes współgra. Odległość 13 mm. Zostawiłem drugi magnes z Bafanga, ale czujnik jednak ściągnąłem. No, taki stosik tutaj tego był, że to wyglądało nieładnie. Tu kabelek tak idzie, jak widzicie, do zębatki nie dotknie, bo jest zabezpieczony opaskami. Fajne w TSDZ 2 to, że tu do skrzynki z baterią wchodzi tylko i wyłącznie kabel zasilający. Ja już sobie taki tutaj włożyłem. Tu cały ten gąszcz kabli to jest mój układ do monitorowania tutaj baterii. No i jaki zostałem całą wiązkę z Bafanga, jak już mówiłem, rower testowy. On tutaj musi mieć wszystkie różne okablowania. Nie będę tego ruszał. Dobra, ale nieważne. Mówię, wchodzi tylko kabel zasilający i została nam tylko wtyczka do podłączenia wiązki od tam wyświetlacza. A manetkę i klamki to Wam zaraz pokażę, gdzie się podłącza. Będziecie zaskoczeni. Zupełnie inaczej niż w innych modelach. Na pierwszy rzut oka powiecie, że kurde, no ale gdzie to się podłącza, nie? Gdzie to się podłącza klamki, gdzie ta wiązka przewodów, bo wiecie, na przykład Bafang ma taką specjalną wiązkę przewodów, gdzie się to wszystko podłącza. A no tu, słuchajcie. A gdzie? Spójrzcie tu, z tyłu. Zobaczcie tu z tyłu. Tu pod tymi gumowymi koreczkami mamy po prostu gniazda przyłączy. I przyłączamy sobie takimi wtyczkami od razu tutaj. Genialne i praktyczne w swojej prostocie. Sam wyświetlacz ma też redukcję na kierownicę 25. Możecie to wyciągnąć. O, coś takiego. Patrzę, czy się zmieści. Zmieści się idealnie. Czekajcie, rozłączę ten kabel, bo mnie przeszkadza. Założymy wstępnie. O! Już. Teraz śrubeczki. Trzeba uważać na te kwadratowe nakrętki, które żeby nie padały, bo będzie problem. Dobra, póki co na razie zostawimy tak. Pozostało podłączyć ten oto piękny przewodzik. Tu do tego. I tu ładnie kabel poprowadzić. I zaraz będziemy zamykać temat. Zapomniałem jeszcze o pilocie. Pilocik taki gustowny, widzicie? Teraz podłączamy do... Niech ja znajdę... O, tutaj jest. Do wyświetlacza. Damy to gdzieś o tu z tyłu. Też inaczej nie podłączymy. Wtyczki są tak skonstruowane, że inaczej nie podłączymy. Mocno trzeba. O! Super. No i generalnie to wszystko. Teraz powinno nam już to zadziałać. Nawet bez manetki. Spróbujmy. O, załączyło się, jak możecie zobaczyć. Pięknie widać. I teraz tak, tutaj można sobie zwiększać, a tu sobie zmniejszać. Trochę głupio ten pilot jest tak, no, mi się wydaje, że go odwrotnie nie założyłem, bo jakbym go odwrotnie założył, to kropka z pytajnikiem, jak w sumie to jakaś pomoc jest albo coś, byłaby, kurde, u góry, tak? Co to w ogóle jest? A, no tak, bo to są jakieś takie informacyjne, jak się naciska ten przycisk, to wyskakują takie o czas,
odległość całkowita, odległość dniowa, że tak powiem, średnie, no takie różne. Wiecie co? Tak sobie myślę, bo jakby tutaj podłączyć manetkę, no zobaczcie, ja tutaj mam bardzo dużo rzeczy, no z tej strony nie podłączę, tutaj jest sterowanie Alfine, moje monitorowanie właśnie pracy baterii, zużycia baterii, tu mam oświetlenie, no i ten pilot. Ewentualnie w tym miejscu, to jest w tej chwili nieużywane, w tym miejscu mógłbym zamontować manetkę po lewej stronie, co prawda. I wiecie co zrobię? Zlikwiduję tego pilota na razie, ponieważ ten monitor ma dokładnie odzwierciedlenie tego samego co ten pilot, więc ten pilot de facto nie jest potrzebny akurat tutaj, to jest tylko wygoda. No bo zobaczcie, mamy plus, minus, możemy sobie zmieniać też te różne stopnie wspomagania. Tu mamy informacje, dokładnie to samo, przełącznik wyłącz światła, krótkie naciśnięcie załącza, wyłącza podświetlenie światła, likwiduję pilota i wkładam w to miejsce manetkę. Pokażę Wam już to, jak już wszystko założę i zepnę. No to konwersja, słuchajcie, dobiegła końca. Wszystko jest już skończone, zobaczcie, tak oto to wygląda. Jak widzicie, manetkę już sobie tutaj zamontowałem. No, jest to z lewej strony zamontowane, mi to nie przeszkadza. W rowerach jest to tolerowane, jak ktoś woli. No, ja nie mogę po prawej stronie, bo jak widzicie, jak już mówiłem wcześniej, manetka zmiany do Alfine 8. Tu jest mój taki monitorek, sobie mierzę zużycie baterii w jakiejś tam trasie, czy w jakimś przejechanej odległości, czy no, do mierzenia generalnie zużycia baterii. Jak już mówię, manetkę, ten pilot nie jest potrzebny, bo wszystkie przyciski mamy tutaj, także spokojnie. To jest kurde rewelacyjne, to mi się tak podoba, bo tu mam podpiętą manetkę. Z lewej strony podpinamy lewy czujnik hamulca, a z prawej prawy czujnik. Oczywiście ja w tej chwili mam nie podłączone, bo mam tutaj poklejone do hydrauliki, a w zestawie było do mechanicznych hamulców, więc no musiałbym przerobić albo przeciąć kable i dorobić, ale to nie ma co. Poszukam sobie przejściówek, po prostu i z czasem to zrobię. Na chwilę obecną będę jeździł bez. Wy tego oczywiście nie róbcie. To sobie puściłem tak, zobaczcie tutaj. Wiem, koszmarnie to wygląda, tyle kabli, kurczę, no ale są tutaj dwie wiązki od Bafanga i od TSZ-2 w tej chwili. Jak już mówiłem, jest to rower testowy, testuję różne napędy i na pewno na tym się nie skończy, dlatego zostawiam to okablowanie. No, zobaczcie na linię łańcucha, bo mam właśnie teraz TSZ-2, jest idealna tak samo, więc myślę, że nie będzie problemów z tą Piastą i TSZ-2. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Włączmy, zobaczmy, czy to wszystko na pewno działa. Tak, jest, działa elegancko. Włączmy podświetlenie, bo lepiej widać. Tutaj mamy nieco inaczej. Tutaj mamy stopnie Eco, czyli ja podejrzewam, że to jest jakaś ekonomiczna jazda. Tour, czyli wycieczka, Speed, szybkość, czyli szybko jedziemy. No i Turbo, czyli podejrzewam, że to jest Max. Także no, zmieniamy to sobie plusem. No, elegancko. Wyłączamy poprzez przyciśnięcie dłuższe, elegancko. Pozostaje tylko pojechać trasę i przetestować. Jak wiecie, ja te wszystkie stopnie, jak i ten wyświetlacz, też zrobię osobny film o wyświetlaczu, a stopnie wspomagania sobie przetestujemy na różne sposoby, znacie mnie, więc wiecie, że przetestuję każdy ze stopni. Zużycie baterii w trasie, jak to się ma, jak się ma maksymalna prędkość, jak podjazdy sprawdzimy, no wszystko. Także już zapraszam Was w następną niedzielę, podejrzewam, że uda już mi się zrobić pierwszy z testów TSDZ-2. Także by nie przedłużać dzisiejszego odcinka, słuchajcie, jeżeli Ci się podobało, zostaw łapeczkę w górę, daj subskrypcję i koniecznie kliknij w dzwoneczek, bo będziesz powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. Słuchajcie, jeżeli chcecie takiego TSDZ-2 sobie zakupić, to skorzystajcie z linku poniżej, bo powiem Wam, że na AliExpress ciężko znaleźć TSDZ-2, a to za sprawą, że Bafang wygrał jakiś proces z TSDZ-em, z tą Schengen generalnie. No i ciężko pod tą nazwą znaleźć. Oczywiście jest dostępny, tylko nie pod nazwą Tongsheng ani TSDZ-2. Jak ktoś nie wie, musi po prostu szukać. A jeżeli nie chcesz szukać, no to jeszcze raz mówię, skorzystaj sobie z linku poniżej. Firma, która to sprzedaje, słuchajcie, ma magazyny w Warszawie, także jak kupicie to dzisiaj, 2 dni robocze i jest sprzęt u Was. Tak to było w moim przypadku, także naprawdę polecam, bo to jest nie pierwsza rzecz, którą od nich kupiłem. W ogóle zajrzyjcie sobie, tam mają bardzo dużo fajnych zestawów,
bardzo atrakcyjnej cenie. No jak mówię, dostępne w Polsce na miejscu, nie czekacie miesiącami, aż towar przyjdzie do Was. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli chcesz w jakikolwiek sposób wesprzeć mój kanał, po prostu postaw mi kawę, link także masz w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!